Witaj w fundacyjnym Kundel podcaście, miejscu, gdzie psy i koty mają swój głos. Tutaj rozmawiamy o ich świecie, ich potrzebach i ich niezwykłej codzienności. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Święta to taki moment w roku, kiedy stół ugina się pod jedzeniem, ludzie uśmiechają się trochę bardziej niż zwykle, a psy nagle odkrywają, że świat pachnie jak niebo. Bo nagle w powietrzu unosi się zapach rosołu, smażonego mięsa, ciast, kapusty, pierogów, kotletów i gdzieś spod stołu pojawia się para oczu, która mówi wszystko. Ja tylko patrzę, ja nic nie chcę, ja tylko sprawdzam. I wtedy zaczyna się ten odwieczny, świąteczny dramat. Czy pies może dostać tylko kawałeczek? Czy naprawdę mu zaszkodzi? Czy pies to śmietnik? I czy babcia ma rację, mówiąc: a mój pies całe życie jadł ze stołu i dożył 20 lat? No właśnie, porozmawiajmy o tym spokojnie i z humorem, bo to bardzo ważny temat, zwłaszcza w święta. Zacznijmy od rzeczy absolutnie podstawowej. Pies to nie śmietnik. To, że coś spadnie ze stołu, nie oznacza, że powinno wylądować w psim pysku. I nie chodzi o to, że pies nie zasługuje. Chodzi o to, że jego układ trawienny działa zupełnie inaczej niż nasz. Czego pies absolutnie nie powinien jeść ze świątecznego stołu? Kości z kurczaka, indyka i kaczki. Kości pieczone, gotowane, łamliwe, tłustego mięsa, smażonych kotletów, sosów, cebuli i czosnku, kapusty, grzybów, ciast, czekolady, chleba, resztek z talerza i wszystkiego, co było doprawiane solą, pieprzem i przyprawami. Tak, to praktycznie cały świąteczny stół. Wiem, to brzmi jak: no to po co w ogóle mieć psa w święta? Ale spokojnie, do tego jeszcze dojdziemy. Bo teraz ważna rzecz. Jakie są realne konsekwencje karmienia psa ludzkim jedzeniem? To nie są urban legends, to nie są straszaki. To są rzeczy, które lekarze weterynarii widzą co roku po świętach. Biegunki, wymioty, zapalenie trzustki, silne bóle brzucha, odwodnienie, perforacje jelit przez kości, a czasem, niestety, nagłe zgony. Tak, niestety. Najczęściej zaczyna się niewinnie. Tylko kawałek, tylko troszeczkę. On tak ładnie patrzy. A potem jest: nie wiem, co mu jest. Wczoraj był zdrowy. Może coś złego zjadł na spacerze? No tak, na spacerze. Pod stołem. I teraz bardzo ważna rzecz, którą chcemy powiedzieć wyraźnie. Pies nie żebrze, bo jest złośliwy. Pies żebrze, bo został tego nauczony. Albo bo kiedyś był głodny. Jeżeli masz psa od szczeniaka, możesz go nauczyć, że stół to nie jest jego miejsce. Że jedzenie ludzi to nie jest jego jedzenie. Że on ma swoją miskę, swoje pory karmienia, swoje zasady. Ale jeśli masz psa adoptowanego, psa po przejściach, psa, który kiedyś głodował, to prawda jest taka: on może żebrać zawsze. I to nie jest jego wina. Bo pies, który kiedyś nie wiedział, czy jutro dostanie jeść, nie uwierzy ci na słowo: spokojnie, jutro też będzie obiad. I tu nie chodzi o karanie, nie chodzi o krzyczenie, nie chodzi o zawstydzanie psa. Chodzi o mądre zarządzanie sytuacją. Jeżeli pies żebrze, nie karmimy ze stołu. Nigdy. Ale możemy zrobić coś innego. Możemy przygotować psi stół wigilijny. Tak, naprawdę. Święta to świetny moment, żeby kupić psu nowe, dobre smakołyki. Sprawdzić zoologiczne półki. Poszukać gryzaków, których wcześniej nie znał. Dać mu coś wyjątkowego, ale psiego. Wtedy pies nie siedzi pod stołem jak wyrzut sumienia. On uczestniczy w świętach na swoich zasadach. Bo pies nie chce kotleta. Pies chce uczestniczyć. Człowiek: ale on tak patrzy. Pies: ja nie patrzę, ja medytuję. Człowiek: może tylko skórkę z kurczaka? Pies: nie róbmy tego. Wiesz, że skończymy u weterynarza. Właśnie. Psy często są mądrzejsze niż my. Czas na najczęstsze świąteczne mity. Mit numer 1. Mój pies zawsze jadł ze stołu. Tak,
I wielu ludzi zawsze paliło papierosy. To nie znaczy, że to było zdrowe. Mit numer 2. Przecież to tylko mięso. Nie. To przyprawione, tłuste, smażone mięso. Dla psa bomba. Mit numer 3. Jak mu dam raz w roku, to nic się nie stanie. Właśnie w święta dzieje się najwięcej dramatów. Święta to nie moment na eksperymenty. To moment na spokój. Więc jeśli możemy zostawić was z jedną myślą, to będzie ta. Pies nie musi jeść tego, co my, żeby czuć się kochany. Czasem największą miłością jest powiedzieć nie i dać coś lepszego. Niech te święta będą spokojne. Dla ludzi i dla psów. Bez dyżurów u weterynarza, bez bólu brzucha, bez dramatów. Za to z miłością i pełnymi miskami. Jeśli ten odcinek był dla ciebie wartościowy, kliknij łapkę w górę i zostaw komentarz. Dzięki temu nasz Kundel Podcast trafia dalej do ludzi, którzy naprawdę go potrzebują, a my możemy tworzyć kolejne, coraz lepsze treści. Dziękujemy, że jesteście z nami.